Siemanko, z tej strony Sermisiek. Średniowiecze to epoka, która oferuje ogromny potencjał na gry wideo. Coraz więcej deweloperów opiera się na tej scenerii i łączy ją z elementami survivalu lub RPG. Jeśli jesteś fanem takich klimatów, to dobrze trafiłeś, ponieważ w tym zestawieniu przedstawię 15 najlepszych produkcji, których akcja dzieje się w tym okresie. Lista nadchodzących tytułów zapowiada się mocarnie, więc rozsiądźcie się wygodnie i zaczynajmy podróż w czasie. Na samym początku mamy grę, która ma na celu zredefiniowanie gatunku MMORPG i wyniesienie go na nowy poziom. Tą grą jest The Queenfall, która wygląda imponująco i posiada podobno największy otwarty świat w historii gatunku. Poza ogromną mapą tytuł będzie posiadał świat low fantasy inspirowany średniowieczem, walkę non-target oraz bardzo zaawansowany kreator postaci, który ma pobić nawet Black Desert Online. Produkcja wygląda zaskakująco dobrze, szczególnie że za The Queenfall nie stoi żaden Amazon Games, Blizzard czy Ubisoft, tylko niewielkie studio pochodzące z Turcji. Tak jak wspomniałem wcześniej, gra ma zaoferować ogromny otwarty świat, piękną grafikę obsługującą ray tracing, mnóstwo sandboxowych aktywności, zaawansowane zbieractwo, pływanie po morzach, wymagające instancje, worldbossy, dynamiczne zachowania NPC, możliwość oswajania zwierząt oraz interesującą fabułę z wyborem dialogów. Jak każda gra MMO, produkcja pozwoli graczom na zajmowanie się kilkoma różnymi profesjami. Ponadto gra będzie zawierała w pełni zmienne warunki pogodowe, z deszczem i śniegiem wchodzącym w interakcję z postacią gracza. Pomimo imponująco brzmiących funkcji, Queenfall z powodu braku doświadczenia zespołu programistów zostanie wydane tylko na PC, m.in. na Steamie. The Inquisitor jest przygodową grą akcji opartą na bestsellerowym cyklu inkwizytorskim autorstwa Jacka Piekary. Produkcja została opracowana przez niezależne polskie studio The Dust, które dotychczasowo tworzyło głównie mniejsze projekty mobilne. The Inquisitor rozgrywa się w alternatywnej wersji świata, w którym Jezus nie umarł na krzyżu, lecz zszedł z niego i brutalnie rozprawił się ze swoimi wrogami. To, co od razu rzuca się w oczy, to grafika, ponieważ The Inquisitor wygląda jak produkcja z 2005 roku. Dlatego największą nadzieją dla produkcji tego studia jest zatem wciągająca fabuła oraz przemyślane mechaniki, które przyciągną tych graczy, którzy przymkną oko na warstwę graficzną. W trakcie rozgrywki przemierzamy postępne miasto i realizujemy postawione przed nami zadania. Wypełniając obowiązki Inkwizytora musimy przede wszystkim śledzić i przesłuchiwać podejrzanych. A to, w jaki sposób skłonimy swoich rozmówców do mówienia prawdy, zależy już od nas. Dokonanie słusznego wyboru w świecie, w którym moralność i to, co słuszne, dawno się od siebie oddaliły, nie będzie wcale łatwe. Roczna przygoda zadebiutuje 8 lutego 2024 roku na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series XS. Pierwsza odsłona Dragon's Dogma cieszyła się sporym uznaniem wśród graczy, dlatego Capcom po kilku latach przerwy w końcu zdecydował się na reaktywację tej marki. Dragon's Dogma 2 zabiera nas w podróż do fantastycznego uniwersum. Ponownie trafimy do rozbudowanego świata inspirowanego europejskim średniowieczem, w którym żyją zarówno ludzie, jak i cała masa mitycznych istot, pokroju wielkich smoków, harpii, gryfów i innych stworów nawiązujących do różnych kultur oraz mitologii. W trakcie rozgrywki wcielamy się w bohatera, któremu smok odebrał serce. Od tej pory jego celem staje się pokonanie skrzydlatej bestii, jednak nim tego dokona, będzie musiał zmierzyć się z szeregiem innych wyzwań. Podobnie jak w pierwszej części akcję będziemy śledzili z kamery umieszczonej za plecami głównego bohatera. Produkcja ma być rozbudowanym RPG z bardzo zręcznościowym systemem walki rozgrywanym w czasie rzeczywistym. Najważniejszym celem graczy będzie zaliczanie misji głównych, które popchną fabułę do przodu. Oprócz nich w Dragon's Dogma 2 możemy liczyć na wiele zadań pobocznych oraz dodatkowych aktywności skupiających się na pozyskiwaniu surowców lub upolowaniu konkretnych bestii. A to wszystko w bardzo ładnej oprawie wizualnej, za którą odpowiada autorski silnik graficzny Re-Engine, wykorzystywany do większości współczesnych gier Capcomu. Manor Lords jest osadzoną w średniowiecznych klimatach grą strategiczną, która łączy warstwę strategiczną z widowiskowymi, taktycznymi bitwami w czasie rzeczywistym. Za stworzenie i wydanie tej produkcji odpowiada niezależny polski deweloper Slavic Magic, dla którego jest to debiutancki projekt. Jak na razie produkcja doczekała się konkretnej daty na PC, ale jej twórca nie wyklucza wydania jej także na konsolach obecnej generacji. W pierwszej warstwie gracz zajmuje się budowaniem i rozwijaniem własnej średniowiecznej wioski, która z czasem przeradza się w miasto. Drugą częścią gry są taktyczne bitwy przypominające to, co znamy z cyklu Total War. Mamy do dyspozycji szereg odmiennych jednostek, takich jak łucznicy i lekka czy ciężka piechota. Gracz ma możliwość ustawiania formacji jednostek i wydawania wojskom rozkazów w trakcie starcia. Ponadto w grze można znaleźć system pór roku i zmienną pogodę. Musimy też radzić sobie z głodem, wojnami czy zarazami. Manor Lords zawiera również elementy zarządzania administracyjnego i dyplomacji. Gracze muszą podejmować decyzje dotyczące polityki, angażować się w dyplomację z innymi władcami i poruszać się po skomplikowanej sieci średniowiecznych powiązań. Wpływ można wykorzystać do przekonania innych, a groźby i przymus są również skutecznymi strategiami. Dzięki takim systemom jak symulacja historyczna, strategiczne zarządzanie i epickie bitwy, Manor Lords zdobył ogromne zainteresowanie i jest tytułem obowiązkowym dla każdego fana gier strategicznych w klimacie średniowiecza.
Gothic to jedna z najważniejszych gier gatunku RPG. Dużą sympatię zyskała przede wszystkim na polskim rynku. Mimo pewnej toporności, to świetny tytuł z dobrze skonstruowanym światem i świetnym polskim dubbingiem. Całości obrazu dopełnia wciągająca, dobrze napisana opowieść i zadania poboczne, które chce się wykonywać. To wszystko sprawiło, że Gothic dumnie reprezentuje najlepsze stare gry komputerowe, będąc kultową grą dla wielu pokoleń graczy. Z tego powodu prawie każdy z niecierpliwością czeka na gruntownie odnowioną wersję Gothic Remake. Tytuł oprócz odrestaurowanej grafiki zaoferuje całkiem nowy system walki. Ma ona jednak bazować na tym, co znamy z oryginału. Tyczy się to zresztą całego projektu, który ma być wierny pierwowzorowi. Nie powinniśmy też spodziewać się większych zmian w fabule, jedynie zadania główne i poboczne zostaną rozbudowane oraz pojawi się też garść nowych questów. Usprawnieniu ulegnie także system craftingu, który pozwoli na wytwarzanie większej liczby przedmiotów i broni. Do tego bezimienny wraz z rozwojem umiejętności otrzyma lepsze animacje, takie jak np. bardziej zaawansowane postawy w walce. Elementem spornym jest to, czy Gothic Remake wkupi się w łaski tylko i wyłącznie starych fanów serii, czy przysposobi sobie również nowych graczy. Na efekty będziemy musieli jednak poczekać do premiery, a ta zgodnie z obietnicami twórców ma mieć miejsce w 2024 roku. Rok 2017 przyniósł całkiem dużo udanych gier, w tym kilka niespodziewanych hitów. Należy do nich Hellblade: Senua's Sacrifice, nawiązująca do nordyckich mitów gra akcji od Ninja Theory. Choć dało się jej wytknąć pewne technologiczne mankamenty czy budżetowość, zachwycała wspaniałą artystyczną wizją i jednoznaczną historią. Bohaterka powraca w pełnej brutalności podróży przez świat mitów i udręki islandzkich wikingów, zamierzając uratować tych, którzy padli ofiarą okrucieństw tyranii. Jeśli chodzi o główną bohaterkę, rzecz jasna nadal słyszy ona głosy i ma unikatowe dla siebie wizje, dlatego możemy liczyć na to, że narracja w Hellblade 2 będzie stała na naprawdę wysokim poziomie. Ponadto aktorka odgrywająca główną rolę przeszła szkolenie bojowe i sesję motion capture, aby zapewnić bardziej realistyczne animacje walki w grze. Według dewelopera tytuł nie tylko wprowadzi wielkie zmiany, ale sprawi też, że pierwsza część serii będzie wyglądać przy Hellblade 2 niczym skromna gra niezależna. Chrono Odyssey to gra MMORPG, której akcja została osadzona w świecie fantasy. Produkcja ma się wyróżniać światem, który będzie kształtowany poprzez zmiany w czasie i przestrzeni. Chrono Odyssey oferuje szeroką gamę klas postaci i rozbudowany wątek fabularny. Gra zaoferuje również unikatowe lokacje bawiące się motywami czasu i przestrzeni oraz mechanikę losowego generowania podziemi. Chrono Odyssey ma być pełnoprawnym MMO, a co za tym idzie, wypełnionym bohaterami tworzącymi zespoły oraz walkami z wielkimi światowymi bossami. Ponadto gra opowie rozbudowaną historię, a wątki będą rozszerzane, np. za sprawą powieści czy komiksów. Opinie internautów nie zostawiają złudzeń. Chrono Odyssey robi niezłe wrażenie i gracze nie szczędzą komplementów. Mamy do czynienia niby z kolejnym MMORPG, ale jest kilka elementów, które ten tytuł wyróżniają. Pozostaje mieć nadzieję, że deweloperzy tego nie schrzanią i dostaniemy prawdziwe arcydzieło. Evolved to najnowsze przedsięwzięcie studia Obsidian Entertainment. Mowa o zespole mającym w swoim portfolio m.in. takie projekty jak serie Pillars of Eternity oraz The Outer Worlds. Obsidian to prawdziwi weterani gier RPG różnej maści. Radzą sobie zarówno z izometrycznymi odmianami, jak i tymi bardziej bezpośrednimi. Szczególnie interesująco zapowiada się ich projekt umiejscowiony w uniwersum znanym z Pillars of Eternity. Twórcy postawili na grę o mniejszej skali i skupili się na budowaniu świata, historii, wyborach oraz towarzyszach, którzy mają być znacznie ważniejszym elementem tej produkcji niż to bywa w przypadku innych tytułów. Gra Obsidianu nie będzie oferować otwartości i mnogości aktywności, ale w zamian otrzymamy przemyślane projekty zadań, które nagradzać będą eksperymenty i eksploracje. W trakcie rozgrywki wcielamy się w postać, która jako wysłannik przybywa do żywych ziem, by zbadać sprawę tajemniczej plagi. Podróżując po miastach portowych i rozległych plenerach, często stajemy oko w oko z przeciwnikami. Na naszej drodze stają wrogo nastawione istoty, jak i przedstawiciele tutejszej fauny. Starcia z nimi są dynamiczne, a w ich trakcie robimy użytek nie tylko z magii oraz broni białej na czele z mieczem i tarczą, lecz również z broni dystansowej pokroju łuków czy pistoletów. Uważam, że fani gatunku powinni być więc zadowoleni. Tym bardziej, że Evolved wygląda jak typowe fantasy, a motyw ten jest mocno w ostatnich latach zaniedbywany. Bellwright jest produkcją z pogranicza gier survivalowych oraz RPG-ów akcji wzbogaconą o elementy strategiczne. Tytuł został opracowany przez zespół Donkey Crew, w którego portfolio można znaleźć pokrewną gatunkowo grę Last Oasis. Gra zabiera nas w podróż do krainy inspirowanej średniowieczną Europą. Główny bohater zostaje wrobiony w morderstwo lokalnego władcy i jest zmuszony do życia w ukryciu. W pierwszej fazie rozgrywki zajmujemy się głównie gromadzeniem zapasów, które pozwolą nam przetrwać, ale również musimy pozyskiwać surowce służące do wznoszenia rozmaitych konstrukcji. W ten sposób w miarę postępów stopniowo przekształcimy naszą bazę wypadową w obóz prawdziwego zdarzenia. Przemierzając świat gry, trafiamy do innych osad i poznajemy zamieszkujące je postacie, którym możemy pomagać w rozwiązywaniu trapiących je problemów. W ten sposób krok po kroku powstaje nasza armia, wraz z którą możemy wyzwalać kolejne wioski oraz miasta spod jarzma nowego władcy.
W miarę postępów założymy i rozwiniemy własną osadę i będziemy rekrutować wojowników, którzy przyłączą się do walki z opresją. Takich żołnierzy poprowadzimy następnie do boju niczym w znakomitym Mount & Blade 2 Bannerlord, dostosowując formację jednostek, kierując nimi bezpośrednio na polu bitwy. Premiera gry w ramach wczesnego dostępu ma nastąpić na początku 2024 roku na PC. Kingdom Reborn to realistyczny symulator średniowiecznego szlachcica i jednocześnie gra strategiczna o historycznej głębi. Podczas rozgrywki gracze będą zarządzać swoim miastem i okolicznymi wsiami oraz podejmować decyzje w nieliniowych wydarzeniach. Produkcja polskiego studia Gentle Griffons pozwoli także kierować obroną w trakcie epickich oblężeń i organizować łupieszcze rajdy. Głównym bohaterem produkcji jest szlachcic, który rusza w bój na rozkaz swojego króla, za co wrogowie odpłacają mu zdewastowaniem włości. Podczas zabawy kontrolujemy swoje włości, nakładając lub obniżając podatki, finansując różne przedsięwzięcia, rozstrzygając spory, negocjując z różnymi stronnictwami czy okolicznymi możnowładcami. Można również napełnić skarbiec zrabowanymi dobrami, planując najazdy, ale wtedy lepiej by nasze miasto było przygotowane na ewentualny odwet wrogów. Pod warstwą negocjacji, wyborów, zarządzeń i korespondencji dyplomatycznej gracze znajdą rozbudowany system ekonomiczny, dający wiele różnych ścieżek rozwoju włości. Ponadto produkcja czerpie garściami inspiracje z najciekawszych wydarzeń okresu. Celem jest dokładne oddanie realiów średniowiecznego miasta oraz wyzwań, przed jakimi stawali arystokraci. Wszystko to pozwala bardziej wczuć się w klimat, grając wykreowanym przez siebie władcą. Crimson Desert jest przygodową grą akcji z elementami RPG i otwartym światem opracowaną przez studio Pearl Abyss. Akcję obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby, a eksplorując kontynent realizujemy misje popychające fabułę do przodu, a także zajmujemy się rozmaitymi zadaniami i aktywnościami pobocznymi. Poza tym od czasu do czasu przychodzi nam rozwiązywać pomysłowe zagadki środowiskowe. Podczas zabawy często stajemy do walki z przeciwnikami. Na naszej drodze stają zarówno wrogo nastawieni przedstawiciele inteligentnych ras, jak i rozmaite potwory. Starcia są dynamiczne, a w ich trakcie robimy użytek przede wszystkim z broni białej i łuków. Eliminacja nieprzyjaciół wymaga od nas wykazania się zręcznością i refleksem. Warto zaznaczyć, że gra początkowo powstawała jako MMORPG z rozbudowaną kampanią fabularną, które było osadzone w uniwersum poprzedniej produkcji studia, popularnego Black Desert Online. Dopiero po jakimś czasie produkcja ewoluowała i ostatecznie będzie grą akcji przeznaczoną dla pojedynczego gracza. Widać, że twórcy dbają o najmniejsze detale, dlatego wymagania sprzętowe Crimson Desert mogą być naprawdę wysokie. Produkcja nie tylko wygląda dobrze ze względu na jakość oprawy wizualnej, ale również z racji przyjętej stylistyki. Widać, że twórcy stawiają na dojrzałą produkcję, nie unikając mroku, brudu i brutalności. Blight Survival to kooperacyjna gra akcji w klimatach średniowiecznego horroru z walką rodem Souls-like'ów, nasuwająca skojarzenia z takimi tytułami jak The Last of Us i Dark Souls. Tytuł jest debiutanckim projektem niezależnego zespołu Henir Studio. Akcja gry rozgrywa się na terytorium ziemi niczyjej, od lat będącej strefą wojny, a w przysiągniętej krwią krainie ludzie zaczynają zamieniać się w potwory. Wzorem podobnych produkcji w Blight Survival rozgrywka toczy się na ogromnej mapie, którą gracze zwiedzają samotnie lub w grupie maksymalnie 4 osób. Do walki z nieumarłymi wykorzystamy wachlarz broni i zbroi z epoki, które będzie można personalizować według własnych preferencji. Głównym atutem produkcji jest bez wątpienia klimat brudnego, brutalnego świata alternatywnego średniowiecza. Na mapie znajdziemy też łupy, czasem pozostawione przez poprzednich śmiałków, ponieważ po śmierci gracz traci wszystkie zdobyte przedmioty. Uwzględnia to skarby, ale też pancerze i uzbrojenie, które można dostosowywać pod własne preferencje. Już teraz widać, że twórcy celują bardzo wysoko, ponieważ gra nie tylko prezentuje się pięknie, ale łączy parę ciekawych pomysłów oraz gęsty średniowieczny klimat, który wręcz kipi z ekranu. Ciekawe, jaki będzie finalny efekt pracy tego studia i czy ich gra spełni oczekiwania wielu fanów czekających na tę produkcję. Kinstrife to średniowieczna gra RPG dla jednego gracza, która obiecuje rewolucyjną walkę fizyczną i szermierkę oraz mocno przypomina Mount & Blade, ale wnosi trochę własnego, unikalnego podejścia. Za Kinstrife odpowiada mało znane studio Finitude, dla którego najprawdopodobniej będzie to ich debiutancki tytuł. Podczas zabawy wcielamy się w rycerza i podróżujemy po różnorodnych zamkach, miastach i wioskach w poszukiwaniu bogactwa i chwały, walcząc w bitwach i turniejach. Nieliniowy otwarty świat pozwala nam na swobodne przemieszczanie się pomiędzy unikalnymi lokacjami i wybieranie własnych ścieżek, podejmowanie decyzji wpływających na wyniki rozgrywki oraz podchodzenie do wielu wyzwań na wiele sposobów. To, co wyróżnia Kinstrife na tle innych produkcji, to walka, która działa w oparciu o dynamiczne obliczenia fizyczne. Niezależnie od tego, czy napotkani przeciwnicy są ciężcy i silni, czy też mali i zwinni, przestrzegają praw fizyki, co pozwala stworzyć styl, który wykorzystuje mocne strony twojej postaci. Kampania będzie podobna do tej w Mount & Blade. Będziemy mogli wychowywać i szkolić własnego rycerza, napełniać nasz skarbiec pieniędzmi lub zdobywać różne nagrody w turniejach. Według mnie tytuł zapowiada się bardzo dobrze, dlatego warto umieścić grę na swojej liście życzeń na Steamie.
Pax Dei to sandboxowa gra MMO bazująca na społeczności, która jest debiutanckim projektem fińskiego studia Mindframe Industries, w którego skład wchodzą branżowi weterani wcześniej związani m.in. z takimi firmami jak Remedy Entertainment, Ninja Theory czy Blizzard. Produkcja opiera się na mitologii i historii z prawdziwego świata, ale zmieszana jest z fikcją i przygodą osadzoną w realiach fantasy. Pax Dei przyniesie graczy do ogromnej krainy inspirowanej legendami epok średniowiecza, w której mity są prawdziwe, duchy istnieją, a magia jest niekwestionowana. Tytuł ma zapewnić zróżnicowaną rozgrywkę i wyzwania dla każdego typu gracza. Można samodzielnie zbudować dom, odkrywać piękno i niebezpieczeństwa lasu lub połączyć się z innymi graczami, aby stworzyć małą wioskę lub wznieść potężne królestwo. Podczas rozgrywki będzie można zająć się wieloma zadaniami i tworzyć własne historie. Wszystko w grze powstaje dzięki rękom i umiejętnościom graczy. Od ubrań, ścian, jedzenia po broń, zbroje, narzędzia i tajemnicze odczynniki. Oczywiście wystąpią też klasyczne elementy gier RPG, takie jak otwarty pełen przygód świat, a także tajemnic i magii. Mindframe Industries nie ujawniło jeszcze daty premiery, ale gra zmierza na komputery osobiste, a w późniejszym okresie również na platformach opartych na chmurze. Stormride to nadchodząca gra akcji RPG z otwartym światem osadzona w mrocznym, średniowiecznym królestwie fantasy. Podczas rozgrywki gracze wcielą się w rolę młodego giermka, eksplorującego tajemniczy świat pełen chaosu i konfliktów. Dzięki wielu zakończeniom wszystkich linii zadań i bogatemu systemowi rozwoju postaci, który decyduje o sposobie interakcji z otoczeniem i jego mieszkańcami, każdy gracz może decydować o swojej roli. Główną inspiracją gry był Skyrim od Bethesdy, natomiast zdaniem niektórych graczy można też dostrzec pewne podobieństwa z Wiedźminem 3, zwłaszcza jeżeli chodzi o system walki. Gracze walczący na dystans mogą wybierać pomiędzy standardowym zestawem łuków i strzał, niezgrabną, ale zabójczą kuszą lub hybrydowym zestawem do walki z warciu, takim jak sztylety i noże do rzucania. Podróżując po rozległym, otwartym świecie, poznamy zawody i umiejętności napotkanych postaci oraz odkryjemy fascynujące miejsca i kultury. Stormride będzie także wyposażony w system towarzyszy, dzięki któremu gracze będą mogli zabierać ze sobą partnerów w podróż. Każdy towarzysz będzie miał swoją własną, niepowtarzalną historię, a gracze będą mogli zdobywać kolejne poziomy w miarę przeżywania z nimi przygód. Pozostaje nam więc czekać na premierę i zobaczyć, co zaoferuje nam ta produkcja. Niemniej jednak deweloperzy stale pracują nad grą i obiecują szereg fajnych mechanik. Elden Ring okazał się gigantycznym sukcesem. Gra zyskała uznanie graczy i krytyków za swoją niezwykłą oprawę graficzną, ciekawą fabułę i wymagający system walki. Nic więc dziwnego, że studio From Software dosyć szybko zapowiedziało fabularny dodatek Shadow of the Erdtree. Aktualnie jednak otrzymaliśmy zaledwie jedną grafikę prezentującą dodatek i wciąż czekamy na konkrety dotyczące rozszerzenia. Bazując jednak na zawartości innych rozszerzeń wyprodukowanych przez studio From Software, można się spodziewać, że rozszerzenie zabierze nas do nowej lokacji. Z pewnością napotkamy także wielu unikalnych przeciwników, w tym bossów, i znajdziemy niedostępne wcześniej przedmioty. Sukces gry oraz doświadczenie deweloperów sprawia, że DLC do Elden Ringa to jedno z najbardziej oczekiwanych rozszerzeń w świecie gier wideo, a oczekiwania wobec dodatku są bardzo wysokie. Rozszerzenie zapowiada się świetnie i z pewnością umili nam oczekiwanie na kolejną grę studia From Software. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to bardzo się cieszę i będzie mi miło, jeśli wesprzesz moją działalność, dając kciuka w górę i subskrypcję. Dajcie znać, jak wam się podobają gry w klimatach średniowiecza, które przedstawiłem i który tytuł najbardziej przykuł waszą uwagę. Możecie również udostępnić materiał znajomym, którzy lubią te czasy, a na pewno znajdą coś dla siebie. Trzymajcie się!